Witam Państwa bardzo serdecznie i już na łączach Zoom jest z nami poseł Jarosław Sachajko, Wolni Republikanie. Dzień dobry Panu. Dzień dobry, kłaniam się nisko z Nielisza, Zamojszczyzna. Ale to jest, zdaje się, niedaleko Łukowa i tego miejsca, gdzie spadł ów słynny dron. Czy nie poturbowało jakoś to Pana lub Pana bliskich? Na szczęście nie, ale moralnie bardzo, bo jeżeli kilka lat temu zostały zakupione systemy antydronowe, to nie są drogie systemy. Tu dużo łatwiej się wychwytuje i przeciwdziała dronowi, który lata między 100 a 200 km na godzinę, no a te rakiety, one 1000 km na godzinę śmigają. I bardzo mnie zasmuciła informacja z Ministerstwa Obrony, że nie było naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, czyli jak on się znalazł tutaj. No, mamy nieodpowiedzialnych ludzi obecnie w rządzie. I trzeba byłoby znowu powtórzyć. Wybory mają swoje konsekwencje. Polacy wybrali tak, jak wybrali, chociaż na tym słynnym proteście rolników, który został przez obecnie rządzących spacyfikowany, jeden z rolników na plecach miał taką dużą kartkę A3. Nie głosowałem na Kosiniaka, a nie na Tuska. No okazało się, że obecny nasz system powoduje, że co innego jest obiecywane, na kogo innego się głosuje, a kto inny ostatecznie rządzi. Tak prawdę mówiąc, jak i po wyborach w tych 40, chyba 6 czy 7 roku, że głosuje, nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy. Tak, siódmym wiem, bo mój dziadek z Mikołajczykowskiego PSL-u wtedy został aresztowany i przed wyborami i po wyborach musiał spędzić czas w więzieniu, żeby nie mógł w nich uczestniczyć. Takie to były czasy. Na szczęście są nieco lżejsze, choć pewne analogie da się wysnuć. Ale wróćmy do naszej sytuacji w Polsce. No, można tutaj, przepraszam bardzo, no, że może tak sprowokuje trochę, może to tym razem nie była rosyjska, tylko ukraińska prowokacja. Przecież w Przewodowie już dziś wiemy, że to nie Rosjanie zrzucili na nas ową bombę i w tym akcie terrorystycznym zginęło, przypomnijmy, 2 Polaków, to też niedaleko Pana przecież, ale to Ukraińcy i może teraz w tym gorącym momencie, kiedy niechętnie wchodzimy do koalicji chętnych, no, mamy do czynienia z aktami terrorystycznymi strony ukraińskiej. Czy bierze Pan pod uwagę i taki scenariusz? Oczywiście trzeba brać pod uwagę wszystkie scenariusze, ale panie redaktorze, no ja nie wiem skąd pan redaktor jest pewny, że to była ukraińska prowokacja. Ja nie widziałem konferencji ani poprzedniego ministra, ani obecnego ministra, który by jednoznacznie powiedział, że to była ukraińska rakieta. Znaczy nie, to I to powiedział Donald Trump. Jeszcze raz, w Polsce mamy nie rządy pana Donalda Trumpa, tylko obecnie rządy pana premiera Donalda, ale Tuska. I ja bym jednak chciał, aby polskie rządy wypowiadały się w Polsce, jak rzeczywiście było i w tej chwili, jak rzeczywiście jest. Oczywiście są możliwe prowokacje również i ze strony ukraińskiej. No oni walczą o życie i mogą walczyć również nie humanitarnymi, a przede wszystkim nie takimi podstępami. No, I to może być podstęp. ale ja się z tym zgadzam, z tą oceną. Jakby nie przeszkadza mi to być solidarnym z Ukraińcami w tej wojnie z Rosją, no ale no bądźmy też dorośli i rozummy, że zarówno strona rosyjska, jak i strona ukraińska dokonuje pewnych prowokacji, no bo Ukraińcy walczą o dużą stawkę. No i Znaczy, panie redaktorze, to jednak nie mieszajmy porządków. Solidarni to my możemy być z obywatelami, no którzy tak. są uchodźcami i z nimi powinniśmy być solidarnymi, ale nie z elitą ukraińską, która zachowuje się potwornie, delikatnie mówiąc, potwornie, bo to, co oni wyprawiają, ci
oligarchowie z Kijowa i z Lwowa, dalej nie pozwalając na ekshumację pomordowanych na Wołyniu, to, że oni dalej ulice nazywają imienia Banderą, Szuchewiczem i tymi innymi bandytami, to jest nie do zaakceptowania. Ja tu się nie solidaryzuję w Okej. zupełności. Ja podzielam tutaj w 120% pana zdanie. Powiedziałem tak w ten sposób, żeby troszeczkę zrelatywizować tą sytuację, prawda, że nie ma Druga nic, rzecz. nic złego w tym, że no akurat w tym konflikcie popiera się stronę ukraińską, no ale też rozumieć trzeba, że pierwszą Mogą na być wojnie prowokacje, ginie oczywiście. prawda, tak, no i to, co się I dzieje tej wokół prawdy nas nam jest. brakuje, bo ja przed chwilą oglądałem inną telewizję, no mogę powiedzieć wprost, telewizję Republika, bo jak widać to jest jedyna telewizja, która o tym chce mówić, no i pan redaktor oczywiście, i tam wypowiadał się Polak z okolic granicy z Białorusią, który mówił, że przed 12 słyszał właśnie taki terkot silnika. Bo i całkiem możliwe, że ten szachid zmodernizowany w wersji drugiej, jeszcze z literką A, to są najnowsze szachity, jakie produkuje Rosja, właśnie nad granicą z Białorusią do nas wleciał. Tak czy inaczej, polski rząd zachowuje się nieodpowiedzialnie. Kiedy już poprzedni rząd kupił te systemy antydronowe, to one powinny tam stać. Powinniśmy wiedzieć, właściwie co się do polskich granic zbliża i wszystko, co w ogóle może przekroczyć polską granicę, powinno być zestrzeliwane jeszcze poza naszymi granicami, bo widzimy na Ukrainie, że bardzo często niszczone są domy i ludzie giną, bo szczątki rakiet spadają. No tam w tym szachidzie było 90 kg substancji wybuchowych. Więc to jest dużo. I dlatego odpowiedzialne państwo, oczywiście, my nie mamy systemów, które w tej chwili by wychwytywały te oreszniki, czyli te najnowsze systemy. No ale dronów nie można wyłapać. Tak naprawdę polskie społeczeństwo, jeżeli byłoby przygotowane, to i miało dostęp do broni, to ze zwykłej strzelby takiego drona można zestrzelić, zanim on wybuchnie w konkretnym miejscu, a dalej mamy utrudniony dostęp do broni, nie uczy się polskiego społeczeństwa obsługi podstawowej broni, no po to, żebyśmy byli cały czas bezbronni, cały czas na łańcuszku rządzących, bo to oni mają dostęp z jednej strony do wiedzy, jak widać z tą wiedzą u nich jest słabo, z drugiej strony polskie społeczeństwo ani nie ma obrony cywilnej, ani jak widzimy nie ma skutecznej obrony przeciwlotniczej. Aż uszy czasami puchną od tego, co się słyszy z ust naszych rządzących, jak to wspaniale się przygotowujemy do wojny. Ileż to wydajemy? No teraz już prawie 5% PKB na wojsko, na zbrojenia, na nasze bezpieczeństwo. A tymczasem przelatuje sobie dron jak pan powiedział, niemalże 100 kilogramami ładunku wybuchowego, no i Pan tylko minister możemy mówi, patrzeć, jak on wybucha. dokładnie. I znowu, panie redaktorze, małe sprostowanie, bo te prawie 5%, 4,7% to jest zapisane w budżecie. Ale jest tylko zapisane. W 2023 roku, czyli za rządów poprzedniej koalicji, wydaliśmy 3,2% PKB na obronność. W 2024 roku w budżecie było zapisane, że wydamy 4,2% PKB, ale ostatecznie wydaliśmy tylko 3,7% PKB. Obecny rząd mógł napisać, że 10% wyda, ale jak na razie to z funduszu obrony ojczyzny, takiego funduszu wspomagającego budżet, wydaliśmy tylko 16%. Po 6 miesiącach, czyli po pół roku, wydaliśmy tylko 16%. I w tej chwili eksperci mówią, że jeżeli te wydatki będą szły tak jak do tej pory,
to wydamy tylko 3,8% PKB na obronność. Więc to rządzą nami bardzo niebezpieczne osoby, No, które dużo opowiadają, a niewiele robią. I jeszcze jedno zdanie, bo wydajemy pieniądze i to duże pieniądze z naszych kieszeni, bo pan minister nie wydaje ze swojej, tylko wydaje z budżetu. I nie wiem, czy pan redaktor zdaje sobie sprawę, że kupiliśmy 54% eksportu Tajwanu dronów. Czyli zamiast produkować drony w Polsce, to co potrafimy robić? Pan redaktor pamięta, jak Ukraińcy byli bardzo zadowoleni z naszych dronów, tych uderzeniowych, w pierwszych miesiącach, czy w pierwszym roku, jakie im przekazaliśmy, czy sprzedaliśmy, to w tej chwili się okazuje, że zamiast w Polsce uwolnić sektor B, właśnie produkcji dronów na rynek cywilny i wojskowy, żeby się rozwijać, to oni wydają $7 000, 7 milionów dolarów wydali na zakup dronów na Tajwanie. No jakiś absurd. to jest skandal, goniący skandal. Przecież mieliśmy doskonałą firmę znaną na całym świecie, WB Electronics, prawda, która produkowała te elementy uzbrojenia, między innymi. No ale, panie pośle, czy rządzą nami fajtłapy, które nie potrafią wydać 5%, nie potrafią po prostu wydać nawet tych pieniędzy, czy może po prostu rządzą nami nieudacznicy, którzy nie mają tych pieniędzy, bo nie przypilnowali budżetu. Bo dziś słyszymy z ust premiera Morawieckiego, że jego zdaniem niezbędna jest w tej chwili aktualizacja budżetu tegorocznego, bo został już w tym momencie, mamy sierpień 2025, został już przekroczony. Może po prostu oni już te pieniądze wydali, tylko na coś zupełnie innego. Panie doktorze, nie wydali, tylko ich nie zebrali. No niestety, jak rządzi Platforma Obywatelska, to jest problem z szarą strefą, z luką VAT-owską, ze zbieraniem podatków. To na stronach ministerstwa, no dzięki temu to jest jedna z zalet wejścia do Unii Europejskiej, że trzeba sprawozdawać, trzeba publicznie mówić, ile pieniędzy się zebrało i ile pieniędzy się wydało. I w tej chwili na stronach ministerstwa już wiemy, że pobór podatków jest o 60 miliardów niższy niż był zaplanowany. Czyli ten deficyt, który był zaplanowany na 288 miliardów, powinien być już w tej chwili powiększony o 60 miliardów. A mamy, to jest po 7 miesiącach ich rządów. Czyli zostało nam jeszcze prawie pół roku. Czyli może się okazać, że im zabraknie w kasie państwa 100 miliardów złotych. I teraz Ale gdzie te pieniądze? Bo wie pan, ja jako przedsiębiorca nie zauważyłem, żebym mniej płacił podatków, podobnie jak moi przyjaciele. Konfederacja powinna się cieszyć, że jakoś mniej tych podatków spływa do budżetu państwa. Ja wiem, że pan nie jest z Konfederacji, no ale rozumiem, że mówi pan, że tutaj szara strefa, ale chodzi o dziurę VAT-owską. Gdzie te pieniądze? Tak. Chodzi o dziurę VAT-owską i niepłacenia CIT-u. Korporacje zagraniczne w Polsce po prostu płacą śladowe ilości podatków i prawdopodobnie jest dalsze przyzwolenie na to, żeby płacili jeszcze mniej podatków. Polscy przedsiębiorcy płacą kilkanaście procent CIT-u, realnego podatku, a korporacje płacą około 3 albo mniej procent CIT-u. Czyli to już jest nierównowaga na rynku, bo jedni nie płacą podatków, czyli mają droższe usługi, droższe towary, a inni, którzy płacą podatki, no ich usługi są droższe, czyli niepożądane na rynku. To jest draństwo, które się dzieje. Bo to szczególnie uderza w polskie firmy. Pan Brzoska, no co prawda nie miał dużych sukcesów w owej deregulacji, ale to on podniósł tą sprawę na forum opinii publicznej, że jego konkurenci, bo on jest z firmy InPost, ale ci z DHL i ci z innych tam korporacji
które zajmują się pocztą, prawda, usługami kurierskimi, no to oni płacą jakieś tam śmieszne podatki, niemalże takie jak jakiś tam dealer samochodowy, a nie olbrzymia przy wielomiliardowych obrotach firma. No to rozumiem, Panie redaktorze, jak to znowu się chciałbym dzieje. powiedzieć kilka rzeczy, bo budżet państwa trzeba traktować tak jak każdy prywatny nasz budżet. I w 2024 roku deficyt początkowo miał w projekcie budżetu było niecałe 160 miliardów deficytu. Rząd znowelizował budżet, zrobił 280 miliardów deficytu. Ostatecznie, bo tam miesiąc temu przyjmowaliśmy sprawozdanie wykonania budżetu i okazało się, że tego deficytu było 211 miliardów. W tej chwili ten deficyt powinien być 288 miliardów, no brakuje już 60, więc prawdopodobnie tego deficytu ostatecznie będzie około 320-350 miliardów. To oznacza, że oni w te 2 lata więcej zadłużą Polskę niż przez ostatnie 20 lat. I teraz trzeba od długu A mówiło się, że to płacić Morawiecki jest tym największym, który tak bardzo zadłużał, prawda? A tu jednak znalazł się ktoś, kto jeszcze więcej długów wziął. Ale tu nawet nie chodzi o to, że jeszcze więcej, tu o dwie rzeczy chodzi. Jeszcze raz, Morawiecki przez 8 lat zadłużył państwo mniej, znacznie mniej niż oni przez 2 lata. I teraz za rządów premiera Morawieckiego mieliśmy panikę covidową, gdzie 250 miliardów poszło dla przedsiębiorców, żeby nie zamykali zakładów i nie zwalniali ludzi. I mieliśmy wojnę kinetyczną na Ukrainie, kiedy znowu było tąpnięcie, bo wszyscy się tutaj bali, że będzie wojna. Inflacja po raz kolejny skoczyła. W tej chwili nic takiego się nie dzieje. I co gorsza, ale zaraz, i tu muszę wejść panu w słowo, być może pan się na mnie obrazi, ale jak pan głosował w sprawie przedłużenia tych przywilejów i tego socjału dla Ukraińców? Oczywiście głosowałem za. I bardzo dobrze, że pan to. Oczywiście, że głosowałem za i cieszę się, że pan znowu to jest chyba powód kolejnego zadłużenia, Nie. prawda? Nie. I właśnie tu trzeba znowu sprostować, bo to, co robi Konfederacja razem z Konfederacją Korony Polskiej, to jest, powiem dyplomatyczne, duże draństwo. Powinienem użyć dużo mocniejszego słowa, bo ja im dałem dokument bardzo precyzyjny. Napisałem interpelację numer 7798 i pan redaktor może do niej sięgnąć, w której jest dokładnie wyliczone, że pomoc dla Ukraińców przez 3 lata wojny to jest około 11 miliardów złotych, 800 plus, zdrowie, wyprawki, mieszkania, a Ukraińcy, którzy w Polsce pracują, wpłacają do polskiego budżetu około 54 miliardów, czyli wpłacają Ukraińcy tutaj pracując ponad 3 razy więcej niż my im wypłacamy. To jest punkt pierwszy. Czyli, bo tam Konfederacja mówiła, że przez to, że my dajemy pomoc Ukraińcom, to musimy zbierać na lekarstwa. Wprost przeciwnie, gdyby Ukraińcy tutaj nie pracowali, to mielibyśmy 3 razy mniej w budżecie. 11 miliardów im wypłacamy, wszystkiej pomocy, całej pomocy, a 54 miliardy oni wpłacają, pracując, będąc tu w Polsce. To jest jedna rzecz. Ale jest coś gorszego, co może uderzyć bezpośrednio w nas. I tu nawiązuję do tego, co mówił i pan premier, ale również o tym mówią generałowie natowscy, że za 2 lata Rosja może uderzyć na kolejne państwo NATO. I tym państwem niestety może być Polska. Przesmyk Suwalski jest takim miejscem, jest to jeden z najbardziej zapalnych punktów w Europie, na świecie. Proszę zobaczyć, Ukraińcy chcą mieć stałe, nie Ukraińcy, Rosjanie chcą mieć stałe połączenie z obwodem królewieckim. Po co im atakować Litwę, Łotwę, Estonię? Wystarczy przesmyk Suwalski i oni się poddają, bo są odcięci od pozostałych państw. I panie redaktorze, jeżeli by się tak nie daj Boże zdarzyło, że za 2 lata
Ruscy atakują Polskę i moja żona, moje dzieci i inne kobiety z dziećmi wyjeżdżają do innego państwa i tam chcą mieć pomoc, taką, jaką my udzieliliśmy Ukraińcom. A wtedy Niemcy od razu powiedzą, jakiej wy chcecie pomocy? Wy nie pomagacie Ukraińcom, a domagacie się pomocy? Przecież wykorzystają to. Po drugie, już chyba w 1957 roku jako Polska podpisaliśmy konwencję ONZ, że uchodźcom będziemy pomagać i Ukraińcy są uchodźcami. Więc chociażby te trzy argumenty. Podpisaliśmy konwencje międzynarodowe. Ukraińcy zapracowują sobie na tę pomoc. A po trzecie, nie daj Boże, ale my możemy też oczekiwać wkrótce takiej pomocy. Więc i pan redaktor o tym mógł nie wiedzieć. Ale panie pośle, bardzo pana przepraszam. Czy pan, podobnie jak my, na wdzięczność Ukraińców liczy na wdzięczność czy jakąś solidarność Niemców? Moim zdaniem ten argument jest zupełnie nieuzasadniony. A drugi pan argument, że to są jacyś uchodźcy? Kto jest uchodźcą? Czy pan widzi tych młodych byczków? Czy pan widzi tych ludzi z Ukrainy w luksusowych autach? Tam może 5% z nich to są jakieś kobiety z rejonu walk. Ja znam to dobrze, bo ja, wie pan, pomagałem tym ludziom. I wiem, że spośród tej całej 4-milionowej w Polsce rzeszy Ukraińców, no może tysiące, parę tysięcy, to są rzeczywiście uchodźcy wojenni. Ukraina jest krajem, który tylko w niewielkim stopniu objęty jest walkami. I tam bezpiecznie mogą funkcjonować rodziny w wielu miejscach Ukrainy. Więc te dwa pana argumenty, pan wybaczy, bo bardzo pana lubię i szanuję, ale oba argumenty moim zdaniem są nieprawdziwe. No więc pan redaktor się myli, ale cieszę się, że możemy tu porozmawiać. Ponieważ, no i szkoda, że pan zagłosował za tą pomocą dla Ukraińców. Wie pan, nie szkoda. Jeszcze raz. Bo pan też nie wlicza w ten koszt kosztów obsługi długu ukraińskiego, który my ponosimy. Pan nie wlicza w ten koszt tego, co robią Ukraińcy, a Ukraińcy bardzo nas nie szanują i naprawdę naciągają nasz system. I są liczne przypadki naprawdę wykorzystywania tych przywilejów, które mają, więc Panie redaktorze, to proszę mi podać jeden taki przykład. Nie ma takich przykładów. Panie redaktorze, naprawdę... Jak pan zobaczy ten film na YouTube, to ja państwa bardzo proszę, dawajcie panu posłowi tutaj przykłady, bo on jest bardzo uczciwym człowiekiem, on bardzo szanuje różnych ludzi i ten szacunek niestety przysłania mu prawdę o tej rzeczywistości. Czy Ukraińcy oszukują? Sprawdźmy to. Podawajcie państwo autentyczne przykłady. Pan poseł na pewno się z tym zapozna, precyzyjnie, najlepiej też do mnie zadzwonić. Jeszcze raz, panie redaktorze, oczywiście tutaj jest część dzieci oligarchów. To jest taka magnateria XXI wieku. Tylko na to nie mamy wpływu. Jeżeli 78% Ukraińców pracuje, 78% Ukraińców pracuje. No ale to są oficjalne dane. 78% z tych, co są tutaj zarejestrowani jako ci, którzy przyjechali do pracy. W Polsce jest według oficjalnych danych, które były jeszcze publikowane w roku 2024, pod koniec tego roku, ostatnie oficjalne dane były, na terenie Polski przebywa 3 700 000 Ukraińców. Nieprawdziwe dane, ale ja to wszystko panu redaktorowi naprawdę napiszę interpelację i pan redaktor będzie miał dane z poprzedniego miesiąca. Jeszcze raz, 78% Ukraińców pracuje. Te 20%, które nie pracują, to jest część rzeczywiście tych byczków, które na Stadionie Narodowym wyciągnęły flagę banderowską i te osoby powinny już dawno być na Ukrainie. Dziwię się takiemu zachowaniu obecnego rządu. Chyba wysłali część z nich, szczęść Boże, na Ukrainę. 68. Każdy obcokrajowiec, który jakkolwiek narusza polskie prawo, powinien być od razu deportowany. Ja napisałem interpelację do pana premiera, aby zmienić polskie prawo, żeby dać możliwość
sądom i policji, od razu ich wysyłania na granicę. Pan premier powiedział, że nic z tego, jednocześnie w tej interpelacji mogą Państwo przeczytać, że mamy kilkadziesiąt tysięcy obcokrajowców, którzy mają sądowy nakaz opuszczenia Polski, a nie opuścili tej Polski. Mamy papierowe państwo, ale to naprawdę nie ma nic wspólnego z Ukraińcami. Dlaczego ja głosowałem za tą pomocą? Bo panie redaktorze, jednak mimo wszystko jest tu dużo kobiet z dziećmi. Jeżeli przyjechała kobieta z 2 czy 3 dzieci, to w jaki sposób ona ma pójść do pracy? Zatrudnić inną Ukrainkę? Oczywiście mnie też bolą te byczki, o których pan mówił. Oczywiście mnie to też boli. I nie wiem, trzeba może poszukać jakiegoś mechanizmu, żeby ich zapraszać na Ukrainę. Aczkolwiek 78% Ukraińców dorosłych, bo nie liczę tutaj dzieci, 78% Ukraińców dorosłych pracuje. Więc nie pracują matki z 2, 3 dzieci i nie pracują no właśnie te dzieci tych oligarchów. Z wielkim szacunkiem bierze pan pod uwagę niedoskonałe statystyki. Ukraińcy przyjeżdżają tutaj na wycieczki. Ukraińcy często przekraczają czas pobytu i takich jest gro. Pan mówi o milionowej, 1,5 milionowej grupie Ukraińców i te statystyki do nich są przykładalne, to prawda, ale to nie jest prawda o całej sytuacji Ukraińców w Polsce. Wie pan, no tu jest wielka dyskusja. Albo nasz oglądający mają jakikolwiek... Ja też mówię, zostałem jako człowiek o naprawdę dużym poczuciu empatii takiej wobec innych. Zostałem wielokrotnie przez Ukraińców oszukany i w związku z tym mam specyficzne na ten temat zdanie. Bardzo chciałbym, żeby pan miał rację, ale obawiam się, że to był błąd z pana strony to głosowanie. Panie rektorze, jeszcze raz. Ja nie wiem, czy nie opowiadałem panu tej historii, kiedy z pomocą humanitarną tam byłem w okolicach Kijowa, tam był oddział, który pilnował mostu, aby go wysadzić, jak będzie kolejny atak. Zostawiliśmy tę pomoc humanitarną. Oni mówili, że nie ma szefa, ale proszę, żeby zaczekać. No on oddzwonił za chwilę i powiedział no takim łamiącym się głosem, że bardzo nam dziękuję, że przyjęliśmy jego żonę i dzieci i wielu jego żołnierzy tak w takiej samej sytuacji jest. Oni teraz spokojnie mogą umierać za Ukrainę. I ja chciałbym być również tak spokojny, jak będę musiał umierać za Polskę, że moje dzieci i moja żona jest zaopiekowana za granicą i to mnie przekonuje. Dużo łatwiej jest jednak walczyć, bo mam nadzieję, że mnie nie zabiją i wielu Polaków, ale walczyć o Polskę, kiedy się wie, że rodziny są bezpieczne poza granicami kraju. A drony, jak dzisiaj widzimy, latają po całej Ukrainie i jak słyszymy, w różnych miejscach wybuchają. Dlatego pilnujmy rządzących, żeby oni racjonalnie robili zakupy, bo wydać można wszystkie pieniądze. Kupując na Tajwanie drony, co powinniśmy robić w Polsce. Tylko 30% wydatków na obronność jest wydawane w Polsce. No to jest skandal. Pan opowiada piękne, czyste i bardzo szlachetne historie. Ale muszę na koniec skontrować pana, jak już będziemy w tym okopie razem siedzieli, bo przecież tak jak na Ukrainie wyślą w pierwszej kolejności nasze pokolenie. Ja jestem trochę od pana starszy. No ale jestem gotów także stanąć zamiast moich synów na pierwszej linii. Natomiast jak będziemy tam siedzieć, myślę, że to działanie pana nie da nam spokoju, bo nie spodziewałbym się takich zachowań po Niemcach. Ale jeszcze panu dorzucę do tego pieca, bo już musimy kończyć taką sytuację. Panie Proszę sobie rektorze, obejrzeć ostatni odcinek takiego vloga Jak to daleko, gdzie pewien podróżnik, polski taki podróżnik po Gambii, wie pan, spaceruje po Gambii, tam podróżuje i w sklepach gambijskich jest mnóstwo polskich produktów. On się tak dziwi, co to jest, i nagle tam przybliża kamerę, a tam jest napisane produkt nie na sprzedaż, dar dla Ukrainy. Wchodzi do drugiego sklepu, to samo. A co tu się dzieje? Bo ja w sobie Gambii zdaję z tego zmonopolizowali obrót towarami Ukraińcy. I to jest druga strona tego pięknego medalu. Niestety nie złota, ale taka bardziej, wie pan,
Brunatna. Paskudna, ale bo mieliśmy rozmawiać o rolnictwie. Niestety No nam nie wiem, wyszło. Mam nadzieję, że następnym razem gdzieś tam umknęło, to się ale uda. no tak gorące tematy pan poruszył w swojej wypowiedzi, To że no pan nie mogłem zaczął, tego to nie ja. zostawić. Także Ale musimy trzeba już znowu kończyć. powiedzieć, że handel produktami spożywczymi z Ukrainą jest na korzyść Polski. My więcej do Ukrainy w tej chwili eksportujemy, znacznie więcej niż importujemy. Co nie oznacza, że nie powinniśmy zabezpieczyć polskiego rynku przed. Ale panie redaktorze, to są rzeczy obliczalne, bo Ja się wiem, tak że denerwuję, jak wie pan co, chodzę często na pocztę, bo odbieram listy, wysyłam listy i na tej mojej poczcie do Jaska widzę wszędzie te ukraińskie słodycze, rozumie pan? Nie ma żadnego polskiego produktu. Nie wiem, czy tak jest tylko w Poznaniu, czy na Mokotowie w Warszawie, gdzie bywam na poczcie, ale po prostu wszędzie widzę tego Roszena, wie pan, i tam jest nie wiem, czy ciekawsza jest tak, rzecz, jak pan bo mówi. to, Chciałbym w to wierzyć w każdym razie. ale to, panie redaktorze, jeszcze raz, pewne rzeczy są obliczalne. Wierzyć to powinniśmy, panie redaktorze, w Boga. No tu jest to jest wiara, No a tak. matematyka jest dosyć prosta. Więc te są rzeczy bardzo policzalne i to wszystko jest do sprawdzenia. Więc jeżeli chodzi o handel produktami spożywczymi, to jak na razie przez ostatnie kilka lat jesteśmy do przodu przy tym handlu. Powtórzę, co nie oznacza, że powinniśmy wpuszczać produkty podstawowe, bo jeżeli chodzi o zboża, jeżeli one u nas będą zostawały, no to tu z Ukrainą nie mamy No szans. ale dlaczego znowu takie tanie żyto jest w tym roku? No? Przężyto żyto. A to trzeba dłuższy program. Ja No nie, ja chętnie, wiem, ale wie pan, no, bo odpowiedź tanie moim jest na zdaniem jest prostsza niż jakaś tam Dobrze, to duża już panu definicja. redaktorowi, bo to nie tylko żyto. Wszystkie zboża są tanie, No. ponieważ bo cena w Polsce jest połączona z ceną na giełdzie w Matifie we Francji, w Paryżu i największym eksporterem zboża na świecie jest Rosja. Ona specjalnie tak dużo eksportuje zboża, żeby obniżyć ceny na rynkach światowych, żeby zrobić zamieszanie. A dlaczego ono w Polsce jest takie tanie? Bo nie mamy produkcji zwierzęcej. Produkcja zwierzęca w 2024 roku, produkcja trzody chlewnej zmniejszyła się o 6%. No a Zamiast dlaczego nie ma tej produkcji trzody chlewnej? Bo mamy takich rządzących. Bo mamy nieodpowiedzialnych rządzących. No bo jeszcze raz, 70% zbóż, ponad nawet No 70% zbóż jest zjadanych przez zwierzęta. I to tych gorszej jakości, tak. Jeżeli my dalej będziemy zamykać produkcję zwierzęcą w Polsce, to będziemy jeszcze bardziej uzależnieni od cen na Matifie i ta cena za tonę jest pomniejszona o 100-150 zł, bo to trzeba dowieźć do portu i do punktu docelowego. Dlatego trzeba powrócić do produkcji zwierzęcej. No a ci hurtownicy, którzy hulali ukraińskim zbożem, wie pan, no hulają dalej, ja to widzę, no. No jak ja mogę sprzedać za. Ja uważam, że przężyto. Ja sobie zrobiłem kalkulację, ale to nie ja tylko. To też Instytut Ekonomiki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Żeby zastosować program oprysków, żeby odpowiednio przygotować stanowisko, żeby pokryć koszty materiału kwalifikowanego i tak dalej, tona, proszę pana, przężyta powinna kosztować 1800 do 2000 zł. No, chyba pan trochę zawyżył tę cenę, ale jest program, no naprawdę, nie zawyżyłem ani na jotę. Trzeba, no, mówimy tutaj o kosztach też, wie pan, tam trzeba 6 razy przejechać traktorem. Bo pan i tak dołożył, bo cały problem jest, że w Polsce rolnictwo działa na tak wolnym rynku, że ten wolny rynek powoduje, że rolnicy dokładają cały czas do swojej produkcji. No, dokładają. No, i to jest absurd i rządzący nie robią nic, żeby to zatrzymać. To jest wszystko 15... idzie cały czas na tych dopłatach, na tych jeszcze programach. Ludzie nie zamykają gospodarstw, bo tam 5 lat trzeba trzymać, wie pan. To są takie dylematy. Ale to już się skończyło. To już się skończyło. Panie Nie, bo nowy budżet, który jest zaproponowany, będzie budżet na rolnictwo realnie o 40% niższy. Ja mówię realnie,
bo on jest niższy o 20% nominalnie, ale ceny poszły do góry. I No jeżeli tak. byśmy wzięli ceny z 2000 roku i jakbyśmy to zrobili w cenach stałych, to ten budżet będzie dla polskiego rolnika o ponad 40% mniejszy. Czyli to oznacza, że kładzie się krzyżyk na polskim rolnictwie, bo nawet z tymi dopłatami się nie będzie opłacało. To jest. No ale ja to doskonale wiem i wie pan, no nie wyłączam z pełnej gamy problemów polskiego rolnictwa, także problemu ukraińskiego, bo moim zdaniem wśród innych on jest bardzo silnym i poważnym. O tym mówię, że nadal się skupuje zboże z Ukrainy. Mógłbym tu wymienić panu, ale krążą Ale po to pan, internecie no listy tych przecież firm. pan redaktor sobie zdaje sprawę. W ostatnim dniu polskiej prezydencji Komisja Europejska uzgodniła z Ukrainą poluzowanie handlu Tak. wszystkimi produktami, w tym I spożywczymi. A pan myśmy nawet nie cmoknęli z tego powodu. Tak. dokładnie, no takich mamy rządzących i dlatego trzeba więcej rozmawiać o rolnictwie na kanale pana redaktora. Dałby Bóg, żebyśmy byli tak nośni, tymczasem wszyscy przeciwko nam i Ministerstwo Cyfryzacji i algorytmy YouTube'a, ale walczymy. Nasz kanał zgaśnie ostatni, a ostatnie słowo powiedział ze swojej strony pan poseł Jarosław Sachajko, którym serdecznie dziękuję za tę rozmowę. A Państwa Dziękuję. proszę o wspieranie kanału. Tutaj jest link do Buy Coffee. Proszę też widzów, oglądajcie nas w TV Regio, w sieciach kablowych. Naprawdę warto zająć się tym, o czym tu mówimy.